Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam po południu. Co Wall Street myśli o przyszłości GPW? Najnowsze badanie. Zobacz to. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam o InvestCavs 24-25 marzec. To jest darmowa impreza. Zapraszam wszystkich fanów rynków finansowych do spotkania się ze mną osobiście. Ja też tam będę. Przybić piątkę, pogadać, wymienić się opiniami i po prostu poznać się. Zapraszam jeszcze raz 24-25 marzec na tą darmową imprezę InvestCavs. Co Wall Street myśli o przyszłości GPW? Najnowsze badanie, zobacz to. Dzisiaj, jutro i w najbliższych dniach rynek polskich aktywów będzie dyskontował wszystko to, co pojawiło się po decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych oraz najnowszy raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego plus raport o dynamice wzrostu PKB. Jeszcze raz przypomnę, te informacje pokazywały, że pierwszy raz od wielu kwartałów Narodowy Bank Polski spodziewa się spadku inflacji, ale także podwyższa ścieżkę wzrostu PKB. I rynek musi się do tego dostosować, musi to zacząć uwzględniać w cenach, więc wkrótce w połączeniu z danymi, które poznamy z rynku pracy oraz o inflacji dla świata, po decyzjach Fedu, po decyzjach ECB będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej i rynek będzie miał już pretekst do wygenerowania następnego impulsu. W pierwszej kolejności patrzymy na indeksy giełdowe i ten impuls może być albo w górę, albo w dół oczywiście, natomiast wydarzenia, które dzieją się na rynkach finansowych na całym świecie zaczynają faworyzować scenariusze prowzrostowe w średnim i w długim terminie i to jest scenariusz, który także jest mi bliższy, ale zobaczymy wkrótce, czy on będzie realizowany. Uzasadnienie tego jest takie, że w pierwszej kolejności mamy na świecie globalne osłabienie amerykańskiego dolara. Stopy procentowe w strefie euro mają iść w górę bardziej niż w Stanach Zjednoczonych. To jest ten główny pretekst, który sprawia, że euro-dolar idzie w górę. Przekłada się to na rynki finansowe. Rynki emerging market zachowują się w takiej sytuacji najlepiej. I oczywiście każde informacje dotyczące tego, że sytuacja w amerykańskiej gospodarce się pogarsza, będzie sprzyjała temu, żeby już nie było dalszych podwyżek stóp procentowych. W takiej sytuacji byłoby to następne wielkie, bardzo korzystne zjawisko sprzyjające popytowi na ryzyko. I w takiej sytuacji im dane gorsze, tym lepiej powinny zachowywać się rynki na całym świecie, w tym rynki akcyjne. I głównym beneficjentem powinny być rynki emerging markets. Ja osobiście skłaniam się ku temu, że w perspektywie następnych 6-9 miesięcy indeks giełdowy będzie w Polsce wyżej niż jest to teraz, ale przede wszystkim rok 2023 będzie rokiem obligacji zgodnie z moją prognozą, którą przedstawiłem w ciekawym raporcie 1 stycznia. Przypominam, tam u góry po prawej stronie w rogu jest specjalny link do tego materiału. Zachęcam, żeby się z tymi prognozami zaznajomić. WIG jest na dobrej drodze, żeby wrócić nad ostatnie maksima. Oczywiście najsłabiej relatywnie zachowuje się indeks WIG20 w ostatnim miesiącu, ale jeżeli popatrzymy na tempo wzrostu od październikowych minimów, to właśnie indeks WIG20 rośnie najmocniej. Ten wzrost przekracza 40% i jest to sygnał, że inwestorzy zagraniczni goszczą na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, że to oni pchają indeksy giełdowe, że to oni wierzą w rynki emerging markets, a zachowanie giełdy papierów wartościowych jest pochodną tego, jakie jest nastawienie inwestorów światowych do rynków emerging markets. Naprawdę nie liczą się żadne czynniki lokalne, krajowe, nie mają na to większego wpływu. Uważam, że waga czynników lokalnych, polityki, działania banków centralnych i wypowiedzi ekonomistów to jest około 20%, a 80% to jest zasługa osłabienia albo umocnienia amerykańskiego dolara. I dzisiaj warszawska giełda papierów wartościowych próbuje wrócić do wnętrza tego kanału spadkowego formacji flagi, którą widzimy na wykresie, ale w każdej chwili możemy wrócić na ten poziom. Materiał jest nagrywany około godziny 14, a o 15 mamy konferencję prasową prezesa Glapińskiego, gdzie mogą być kolejne informacje dotyczące tego, jak bank będzie się zachowywał w perspektywie procesów dezinflacyjnych, jeżeli one oczywiście będą zachodziły. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że ostatnie dni, jeszcze raz przypominam, te informacje zdecydowanie przynoszą wzrosty
tych małych i średnich spółek. W tym wypadku w tle jest ETF na indeks MWIG40, czyli średnie polskie spółki, które w bardzo ładny sposób wybiły się nad styczniowe maksima i mają ochotę, żeby przetestować następne opory. Po prostu indeks jest na poziomach najwyższych od marca poprzedniego roku. Widać, że presja teraz inwestorów krajowych, żeby podciągnąć indeksy giełdowe, jest coraz wyższa. W ostatnim materiale na ten temat mówiłem o tym, że warszawska giełda podciąga odwody, a tutaj część w komentarzu uważała, że jest to zwiastun jakiejś korekty, jakiegoś nawrotu do tendencji spadkowej. Ja osobiście cały czas skłaniam się ku tezie, że głównym wyznacznikiem tego, co się wydarzy na GPW, będzie euro-dolar i jeżeli faktycznie euro-dolar wróci do spadków, to giełda papierów wartościowych spadnie i ta teza o tym, że mamy teraz do czynienia z tylko lokalnymi mamy do czynienia z wyciąganiem indeksów giełdowych przez lokalny kapitał, będzie uzasadniona, ale jeżeli euro-dolar wróci do wzrostów, to spodziewam się, że następna fala wzrostowa przyniesie przede wszystkim wzrosty indeksów giełdowych tych największych spółek, bo to kapitał zagraniczny będzie chciał tutaj szukać stopy zwrotu. Ja osobiście uważam, że tak właśnie będzie. Daję temu scenariuszowi w perspektywie następnych miesięcy te około 55-60% prawdopodobieństwa realizacji. No i teraz odpowiedź na pytanie, co Wall Street myśli o przyszłości GPW. Najnowsze badanie i warto to zobaczyć. Znalazłem ciekawy raport banku HSBC dotyczący tego, jakie są perspektywy co do rynków emerging markets i widzimy tutaj radykalny wzrost oczekiwań na to, że w perspektywie następnych 3 miesięcy będzie rynek nastawiony byczo, że będziemy świadkami wzrostów, aprecjacji krajowych aktywów i to jest bardzo dobra wiadomość. Tutaj inwestorzy na przestrzeni ostatnich kwartałów, bo te badania są kwartalne, dość ładnie przewidywali to, co się ma wydarzyć na rynkach finansowych. No i jestem też bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy w takiej sytuacji te badania będzie pokrywało się z rzeczywistością. Jeszcze raz przypominam, moim zdaniem wszystko będzie zależało od tego, co zrobi euro-dolar, czy euro-dolar wróci do tendencji wzrostowych, dlatego te dane, które jutro poznamy z rynku pracy, dane o inflacji z następnych dni, decyzje Fedu będą takie istotne dla amerykańskiego dolara i to, co się stanie z amerykańskimi obligacjami, które także dyskontują zjawiska dezinflacyjne, które są w tym roku najważniejsze dla rynków finansowych. Polskie obligacje to jest klucz do zrozumienia tego, czy faktycznie procesy dezinflacyjne będą miały miejsce, czy inwestorzy w to wierzą. Jak widzimy, mamy presję na to, żeby były te obligacje kupowane. Każdy spadek poniżej poziomu 6,20 na rentowności będzie zachętą do wywołania następnej fali wzrostu cen, czyli spadków rentowności. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie, a bazuje na zachowaniu ETF-u, na całą polską krzywą dochodowości, który pokazuje, że cała krzywa jest kupowana, czyli rentowności spadają, te ceny się podnoszą i w tym wypadku mamy klasyczne odbicie po ruchu podwrotnym do linii szyi formacji podwójne dno, czyli naprawdę jest to także techniczna zapowiedź bardzo dobrego czasu dla polskich obligacji. Jeszcze raz przypomnę, uważam ten rok, że będzie szczególnie optymistyczny dla polskich obligacji. Będzie dobry dla rynków akcji, ale przede wszystkim 2024 będzie wyjątkowo dobry dla polskich akcji i akcji na całym świecie, ponieważ będą dyskontowane obniżki stóp procentowych, a indeksy giełdowe, akcje uwielbiają, kiedy stopy procentowe spadają. Mamy w kolejnych godzinach następną presję, cały czas trwa ta presja na wzrost oczekiwań co do pierwszej obniżki stóp procentowych, więc będziemy do tego wykresu dość często wracać. Jeszcze przed dzisiejszym wystąpieniem prezesa Glapińskiego rynek wierzy jednak w pierwszą obniżkę w tym roku, w czwartym kwartale. Natomiast myślę, że po tych dzisiejszych słowach będziemy wiedzieć jeszcze zdecydowanie więcej, więc konferencja prasowa, która się skończy prawdopodobnie około godziny 16:30, może dać zmiany tutaj na rynku przyszłej stopy procentowej, ale spodziewam się, że te oczekiwania będą pokazywały na wzrost nastawienia na obniżki stóp procentowych w Polsce. Rynek krajowej waluty potwierdza zachowanie presji na kupowanie rynków emerging markets. Złoty jest bardzo wyraźnie oddalony od lutowych maksimów i względem euro, jak i względem amerykańskiego dolara. Dlatego też relatywna siła jest duża. Myślę, że
jest to sygnał, że polskie aktywa są kupowane. Przede wszystkim są akumulowane polskie obligacje, a w dalszej kolejności polskie akcje, a indeks WIG20 ma malejącą szansę na to, że złamie poziom 1800 punktów. W tym momencie zachęcam także do specjalnego materiału, który jest podlinkowany w opisie i w komentarzu, dotyczącego tego, czy impuls do wybicia na indeksie WIG staje się faktem. Przypominam, jest to specjalny materiał, który jest poświęcony temu, czy są szanse na wzrosty w pierwszej połowie tego roku na warszawskiej giełdzie, o tym, jaki jest wpływ chińskiej gospodarki i takiego działania stymulacji kredytowej na dane makroekonomiczne oraz o tym, jaka jest siła relatywna warszawskiej giełdy względem indeksu Standard & Poor's, skąd się naprawdę to bierze. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać, żeby zwiększać swoje prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesów w inwestowaniu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Ale wracając do rynków finansowych, jeszcze w następnych godzinach mamy bardzo interesujące wydarzenie w Azji. Będzie to decyzja nocna Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. I co prawda nikt tutaj nie zakłada, że będzie jakaś podwyżka, zmiana stóp procentowych, ale najważniejsze będzie to, jak tutaj bank centralny będzie się ustosunkowywał do wydarzeń na rynku japońskich obligacji. Czy będzie znowu wiara w to, że poziom 0,5% się obroni, czyli ta górna banda, która jest wyznaczona przez Bank Japonii, będzie w grze. Jeżeli się okaże, że rynki będą w to wierzyły, to zamiast osłabienia jena będziemy mieć do czynienia z umocnieniem japońskiej waluty. Dlatego też spodziewajmy się dzisiaj bardzo dużej zmienności. I rynek tak jakby w ostatnich godzinach zaczął przygotowywać się właśnie, że tak będzie. Jen jest kupowany, para dolar do jena zaczyna spadać. Obserwujemy odbicie od średniej 200-sesyjnej oraz od Fibonacciego na dolar jenie, czyli opór jest potwierdzany, ma coraz większe znaczenie, staje się punktem odniesienia. I widzimy podobne zjawiska na innych parach związanych z jenem. I tutaj dla przykładu para euro do jena, która także z technicznego punktu widzenia sygnalizuje nam chęć na umocnienie jena japońskiego. Też w nocy i w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach spodziewam się raczej umocnienia jena japońskiego. Daję temu scenariuszowi około 55% prawdopodobieństwa realizacji. Amerykańskie obligacje są dzisiaj stabilne, tutaj niewiele się dzieje. Czekamy po prostu posłusznie na jutrzejsze dane z rynku pracy. Dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych, jakichś większych wydarzeń, więc prawdopodobnie będzie sesja typowa na przeczekanie. Inwestorzy bardzo czujnie patrzą na to, co się i obserwują to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach dwuletnich, gdzie rentowności sięgają poziomów najwyższych od lat 2005-2007. Krzywa rentowności, odwrócenie krzywej rentowności ma wartości takie, które sygnalizują nam sporą recesję, ale jakoś rynek nie chce na to zareagować i jutro oczywiście przygotowujemy się pod payrole, które w tym wypadku mogą dać nam bardzo dużą zmienność i przygotować rynek na następny impuls w całym drugim kwartale, czyli podczas grania, podczas wykorzystywania czerwcowych instrumentów pochodnych do inwestowania. Euro-dolar jest w miarę stabilny, tutaj też niewiele się dzieje, prawdopodobnie tak będzie do końca tego dnia i spodziewam się utrzymania indeksu Standard & Poor's poniżej poziomu 4000 punktów, ponieważ raczej jest nastawienie na to, że dane będą lepsze, tak jak wynikało to z wczorajszych danych ADP, a takie dane sprzyjają raczej spadkom indeksów giełdowych niż wzrostom. Natomiast relatywnie coraz większą siłę widać na niemieckiej giełdzie, która jest bardzo blisko maksimum tegorocznych z dużą szansą ich pokonania. Jeżeli jutrzejsze dane makroekonomiczne będą sprzyjały temu, żeby euro-dolar poszedł do góry, ponieważ wzrosty euro-dolara sprzyjają także europejskim akcjom i ja się na to osobiście nastawiam. Na rynku surowcowym niewiele się dzieje, przede wszystkim na rynku miedzi. Ja osobiście spoglądam na to, co się tam dzieje na tym rynku. Utrzymanie poniżej poziomu $9000 cały czas jednak faworyzuje krótkoterminowe scenariusze prospadkowe i bardzo podobnie jest na Bitcoinie. Tutaj także scenariusze prospadkowe na ryzyku są faworyzowane, natomiast jesteśmy blisko krótkoterminowego wsparcia w rejonie $21,500. Wsparcie może zadziałać, ale inwestorzy już także widzą
że będziemy mieć prawdopodobnie trzecią tygodniową świecę, która potwierdza scenariusze prospadkowe, ponieważ mamy odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, a to jest bardzo niepokojąca wiadomość. Także co Wall Street myśli o przyszłości GPW? Myślę, że ten optymizm jest uzasadniony. Czekamy na to, co dzisiaj powie prezes Glapiński po godzinie 15. I jeszcze raz przypominam o specjalnym raporcie, tam na dole podlinkowany jest w opisie i w komentarzu, dotyczący impulsu do wybicia na indeksie WIG. Czy giełda papierów wartościowych będzie rosła w pierwszej połowie tego roku? Czy to chiński impuls kredytowy będzie tym czynnikiem, który wpłynie przede wszystkim na popyt na ryzyko na rynkach emerging markets, czy pozwoli światowej gospodarce utrzymać się ze wzrostem nad kreską w tym roku? I o tym, jaka jest relatywna siła warszawskiej giełdy względem tego, co się dzieje na Wall Street, skąd się to bierze i jak to wykorzystać w praktyce. Zachęcam jeszcze raz na dole, link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam.